Witajcie telewidzowie z pierwszego dnia świąt w Nowej Zelandii. My tylko jeden dzień spędziliśmy w tym apartamencie, Wigilię. Zobaczcie, tutaj już mamy prowiant przygotowany na następną część podróży. No to są nasze bagaże. Trochę się zwiększyło na te święta. Zabraliśmy wszystkie manatki naraz. Ale zobaczcie, jesteśmy w centrum Wellington. Pusto. Oni święta teraz zaczynają, bo u nich tak jak w Anglii od 25. Jesteśmy już przy samochodzie, a to są nasze zapasy. Sam tłyczk. Teraz musimy zapłacić za parking. Pani powiedziała, że wyjdzie nam $5. W sumie tak, bo tutaj tylko była niedziela, a jest teraz poniedziałek, ale że są święta. Ale to nic nie jest napisane o świętach, więc zaraz zobaczymy. $40. $40. Owaliła nas. Ale numer. Jesteśmy w okolicach Wellington i tutaj zostajemy cały dzień, bo stąd mamy prom na Wyspę Południową. I prom mamy o godzinie 20, jest godzina 12 w dzień, więc mamy jakieś 8 godzin, żeby sobie zjeździć i pozwiedzać tutaj tą okolicę. Wybrzeże jest piękne z tej strony i te kolory, te góry spotykające się z oceanem. Zobaczcie, jakie fajne chaty są tutaj pobudowane na samym wybrzeżu. Tutaj, ta w innym stylu. Są nowoczesne, łączące się z takimi z kamienia. Dzisiaj jest niezły wiatr, więc będzie lepiej, jak ja wam rzucę tutaj trochę widoczków z tego miejsca. Zobaczcie, jaka woda czysta, przejrzysta, wszystko widać. Tutaj coś żyje, jakieś glony. Trochę wygląda jak rafa. Widzieliście te skały? Dość kamieniste wybrzeże tutaj jest. I tylko w tej okolicy, zobaczcie, zatonęło 6 statków. To jest opisane, w którym roku. Ten na przykład w 1904, 1904, 1982 jakby ostatni. Nowozelandczycy urządzają sobie świąteczne kąpiele w bardzo zimnej wodzie. Oh, what's your soul saying? Oh, is your world changing? Oh, what's your soul saying? Oh, is your world changing? Your face tells me always things your mouth often spares, and I hope you know I do what it takes to bring joy to your day. Oh, what's your soul saying? Przyjechaliśmy na taką piękną plażę, ale tak nas zmuliło, bo wczoraj spaliśmy tylko jakieś 4-5 godzin. No i czas na drzemkę. Wyłożę się tutaj na trawce. Marika została w samochodzie, będzie spała w samochodzie. Ja już mam przygotowane moje spanie. Do zobaczenia za kilka kwadransów. Zatrzymaliśmy się na kampingu. Marcin wyszedł tak jakby na plażę, a ja zostałam w samochodzie. Może chwila, moment i mnie nie było. A zobaczcie, gdzie Marcin.
Pan miejsce sobie drzemkę zrobił. Dzień dobry. To jest świetne u Nowozelandczyków, że podpinają taką budę i jadą właśnie sobie nad morze na cały weekend. Spędzają sobie czas. Świetne. U nas tego trochę brakuje. Nowozelandczycy piknikują i my też. Mari rozkłada już nasz lunch. Będziemy jeść na plaży w okolicach stolicy. Co my tu mamy? Tuńczyki. Mamy hummus, mamy kanapki, które zrobiliśmy dzisiaj rano. Mamy sałatkę, tutaj jeszcze jajka nam wczoraj zostały, jakiś ser, oliwki. Jak będziecie w Nowej Zelandii, to spróbujcie tą wersję tuńczyka. Thai chili. Moim zdaniem najlepszy. Specjalnie się teraz przyniosłam, powiedziałam, że twoja ulubiona. No właśnie, nie zmieniam do końca. Ja za to wersja standardowa. Tak, w Oliwie. Zobaczcie, jak Nowozelandczycy grillują. Przywożą grille na gaz z takimi butlami. Powiem wam, że wszyscy tutaj tak grillują. Nikogo nie widziałem jeszcze, kto grillował na węgle, tak jak u nas to się robi. Przyjechaliśmy teraz na górę Wiktorii, gdzie ponoć widać całe miasto. No i widać też lotnisko, widać jak samoloty startują. My zaparkowaliśmy tutaj, ale można wejść jeszcze tam na górę, jeszcze wyżej. Jaki piękny widok z góry na stolicę. My gdzieś tam mieszkaliśmy wczoraj w centrum. Z drugiej strony widać lotnisko, a że ja uwielbiam samoloty, jak startują albo lądują, to już nagrałem ich kilka i teraz też startuje kolejne. Na środku widać. I one zakręcają też tutaj w naszą stronę. Don't wait for me, honey. Don't wait. 'Cause I'm always hidden. Za godzinę odpływa nasz prom, który stoi tam już na środku, a my przyjechaliśmy jeszcze na promenadę się zrelaksować. Tak wygląda promenada w Wellington. Słońce świeci, wszyscy się relaksują. Dzisiaj jest święto i zajechaliśmy na stację benzynową kupić wodę, bo nam brakło i butelka wody kosztuje ponad 10 zł. I ta butelka ma tylko litr 25. Takie ceny. Jedziemy już do check-inu. O, tutaj mamy jakieś okienko. Ale numer podjechaliśmy pod okienko. No widzieliście. No i Marcin wyciągnął bilet w telefonie, ale zapomniał otworzyć okienko. Ale ono się otworzyło i się zamknęło. Znaczy nie, no, otworzyło się i się zamknęło. Tak mi się wydaje. To by Nie? się... No i walnął telefonem w szybę, no i pani tak spojrzała i zaczęła Pani się... była tak zła, bo dzisiaj musi pracować, a dzisiaj jest pierwszy dzień świąt. I mówi, że to jej zrobiło definitywnie dzisiejszy dzień, tak? Tu uśmiała się trochę ze mnie. Sprawa rozwiązana. Mówiłem, że wiedziałem, że wcisnąłem, a co się okazało, że ja otworzyłem z tyłu okno. Teraz nie zamknę, bo... Ale numer. Mówiłem, że otworzyłem. A jeszcze pani nas zapytała, czy mamy jakieś zwierzęta ze sobą. Mówimy, że nie. Ona, a może wy jesteście zwierzętami, bo no jakiś taki żarcik walnęła, nie? Jak to było? Że... No już jej się poluźniło, już sobie zaczęła żartować. Tam już stoi nasz prom, zobaczcie. My stoimy w kolejce. Zaczynają wpuszczać na prom. Najpierw wpuszczają takie większe wany, camper vany, jakieś busy. My tutaj takimi osobówkami pewnie na końcu wjedziemy. Byliśmy dość wcześnie, ale i tak jesteśmy na ostatniej linii. Wpuszczają teraz tą z prawej, a tutaj z lewej już nikogo nie ma. Więc my będziemy wjeżdżać na końcu. Jako pierwsi wyjedziemy. No jak wjeżdżamy tak, no to pewnie nie, bo nie będziemy tyłem wyjeżdżać. Spory bydlak z niego. Pan tutaj stoi i zbiera bileciki. Thank you, sir. Tym razem Marcin otworzył. Ale sprawdziłem wcześniej, czy otwarte. O, i wjeżdżamy. O, kilka Wow. pokładów. Tu Ale na który? ogromny. My na górę. Chodź, nie wiadomo. Raz tak. Myśmy do paszczy rekina wjeżdżali. Tutaj osobówki Jo. też na dole są. A my? Aha, Na tak górę. pokazuje na górę. Jakiś parking. Ulala. Masz automacie
Maciek nie daje rady. O, daj mu tu jedynkę. Ojej, jaki wielki ten statek. Wow. Ale pogoda ładna się zrobiła. I już tak nie wieje jak rano. Wow. Wjeżdżamy, ile aut już zaparkowanych. Już drugie piętro, tak? Tak. A tutaj te większe po tej stronie. No zobaczymy, gdzie my będziemy parkować. Tutaj widzę, że chyba będziemy parkować. A my gdzie, kolego? Okej. My na ostatnią, prawo. My pod schody. O, proszę. Pięknie. My już zaparkowani na pokładzie, ale zobaczcie, my na końcu stoimy, nikogo już tutaj nie ma. A przyjechaliśmy naprawdę jeszcze przed wjazdem, bo byliśmy godzinę 10 do wjazdu, a było napisane na bilecie, że godzinę przed można się jakby check-in zrobić. My już spakowaliśmy swoje rzeczy, takie najpotrzebniejsze, duże walizki zostawiamy w samochodzie, jeszcze jedzenie tutaj mamy, o, całą siatę, zaraz będziemy jeść. Wiecie ile daliśmy? No nie wiecie, no właśnie, fajne fury też są. Daliśmy za ten prom 780 zł za 3,5 godziny z wyspy na wyspę. To i tak był najtańszy. Były nawet za 100% więcej. Dlatego też takie godziny mamy, bo o 8 wypływamy, 30, o 12 będziemy na miejscu. A teraz już idziemy na górę się zrelaksować. Jesteśmy już na 7. piętrze. Wygląda jak takie promy, którymi kiedyś pływałem z Polski do Szwecji. Z naszym biletem, czyli najtańszym, możemy siedzieć na 2 poziomach. I tutaj jest taka kawiarnia, tutaj możemy sobie jakieś miejsca zająć, takie normalne. Jest kilka sof takich do posiedzenia, do położenia się. Jest jeszcze takie miejsce, gdzie można oglądać, jak będziemy płynąć. I na zewnątrz też można wyjść na taki wąski pas. Jest też restauracja i taki mały sklepik, można coś sobie zjeść. I zaraz sprawdzimy, co mają i jakie ceny przy okazji. No oczywiście fish and chips pewnie, bo to trochę po angielsku tutaj. Widziałem już jakieś frytki. O nie, są jakieś sosy nawet. Tak jak mówiłem, jest ryba z frytkami. Są jeszcze pewnie jakieś parówki w cieście, a to nie wiem. My już wiemy, dlaczego oni tak szybko stali w tej kolejce, bo zobaczcie, wszystkie miejsca przy oknie pozajmowane. Mieliśmy wypłynąć za 5 minut, a ja nawet nie zauważyłem, a my już płyniemy jakiś czas. Zaraz zobaczę, ile odpłynęliśmy. O, było czuć, wiecie co, brokuły. Ktoś tu jara. Ale jaja, my już dobry kawałek odpłynęliśmy. Staruszek już ta nasza łajba. Czas na podwieczorek. Zajadamy te pierożki, które nam wczoraj zostały jeszcze z Wigilii. Dodaliśmy jeszcze do tego parmezan. Pyszne. Naprawdę. Lepsze niż wczoraj. Wczoraj było też dobre z barszczem, ale dzisiaj z tym parmezanem idealne połączenie. Dopłynęliśmy już do naszej miejscowości po 3,5 godzinie. Idziemy teraz do naszego samochodu, ale nam się jakoś nie śpieszy, bo my na końcu wyjedziemy. Czekamy, aż zjadą samochody z tego dolnego pokładu, bo one pierwsze wjeżdżały. I się zastanawiam, kto zaspał albo kogo nie będzie w samochodzie, bo zawsze jest tak, że ktoś się zagapi, będzie trzeba go wymijać. Tell you I'm leaving. How long can I stay? I tell you I'm shaking.